Kończąc informację o identyfikacji w statyce. Identyfikacja zależna jest od ustawień filtr gruntu oraz od odległości, na jakiej machamy danym przedmiotem. Tam teraz był filtr 3. Statyka się odzywa. Informacji nie ma, dajemy ruch. Już mamy ID. Także reasumując, identyfikacja w trybach statycznych czy pseudostatycznych jest z kanału dynamicznego. Teraz pokażę już nieco praktyczna wersja, właściwie praktyczny sposób wykorzystania poprawnego resetowania tego przycisku. Dajmy na to na statyce i na pinpoincie. Tutaj do takiego dołka parocentymetrowego włożę obrączkę. Sygnał wiodący mam nieco podkręcony, żeby było wszystko ładniej słyszane. I teraz tak. Wykrywacz jest ustawiony w sacie 0. Czyli jest pełna statyka. Macham tam parę centymetrów nad ziemią. Jest fajny sygnał, tak? Trzymając parę centymetrów nad ziemią, zniżam do 0, naciskam reset, dźwigam go do góry, macham, nie ma sygnału, źle zresetowany wykrywacz. Naciskam w górze z powrotem, sprawdzam. Jest bez problemu. Daję niżej, naciskam reset, przedmiotu nie ma, on będzie dopiero ten sygnał tu gdzieś, gdzie nacisnąłem reset. Jeżeli nacisnę namierzanie w powietrzu, fajnie słyszę obrączkę. Jeżeli przez przypadek nacisnę przy ziemi namierzanie, próbuję przedmiot namierzyć, nie ma, zniknął. Źle nacisnąłem przycisk. Jeszcze raz naciskam namierzanie w powietrzu. Jest tu ten przedmiot. To się właśnie dzieje, jeżeli źle naciśniemy spust przy statyce na zerze lub przy namierzaniu. Nacisnęliśmy przy ziemi, wykrywacz jest ślepy. Oczywiście można sobie, wprawni operatorzy mogą sobie pomagać naciskaniem spustu. Jeżeli namierzamy przedmiot, sygnał jest mocny, ale trochę szeroki. Jeżeli naciśniemy spust poniżej i teraz całą cewkę raz jeszcze obniżymy, sygnał jest bardziej punktowy. Możemy to wykorzystać, to zjawisko, do punktowego namierzania. Jeszcze raz, namierzam od góry, sygnał jest szeroki, obniżam cewkę, naciskam spust, trzymam ten spust naciśnięty, u góry już nie ma sygnału, ale poniżej jest bardziej punktowy. Tak można właśnie wykorzystywać spust w namierzaniu i to zjawisko dostrajania się do metalu. Możemy bardziej punktowo wskazywać cele. Ważne, jeżeli ktoś sobie testuje, sprawdza wykrywacze, by robić to naprawdę mądrze, bo może się pogubić i naprawdę zamiast jakichś dobrych wniosków z tego powyciągać, to pójdzie w ślepy zaułek i będzie myślał, że to co robi, to tak ma być. No niestety. Jedziemy dalej. Teraz jeszcze pokażę dość ważną rzecz, czyli wykorzystanie tego SAT-u w praktyce. Zobaczcie, SAT jest na 0, tak? VCO mamy na tak. VCO kiedyś opowiem, co to tak naprawdę jest, chociaż tam jeden mój filmik już o tym mówi, tak możecie sobie sprawdzić. Ale zobaczcie, SAT na 0. Damy tutaj czułość taką maksymalną. Tu w tym miejscu jest gdzieś, ostatnio przekopywałem znowu tą klamrę, ona tam będzie około 60 cm, 65 no nie wiem dokładnie ile w tej chwili jest. Muszę ją wykopać i miarkę podłożyć. Zobaczcie, SAT na 0, powoli przesuwam. Sygnał jest, wszystko jest super. Bardzo wolno ruszam.
Zatrzymuje się nad dołkiem, sygnał jest. Sygnał do znalezienia.